Co ja będę wam dużo mówił, po prostu Hearts of Iron osiągnął szczyt, jeżeli chodzi o modyfikacje, mianowicie przed nami modyfikacja, gdzie można zagrać w życie, prawdziwe życie, ale nie byle jakie prawdziwe życie, bo to będzie prawdziwe życie przeciętnego gracza Hearts of Iron 4. Zapraszam. Oto bohater dzisiejszego odcinka, czyli przeciętny gracz Hearts of Iron 4. Zamknięty w swojej ciemnicy, bunkrze, piwnicy, zwał jak zwał, z najważniejszym artefaktem, czyli PC-tem obsługującym dwa programy, które są niezbędne mu do życia, czyli Paradox Launcher oraz Hoi 4. Nasz grajek ma swoją chatkę, która pozwala mu koegzystować w tym smutnym, rzeczywistym świecie. Ma sąsiada, ma drogę, którą może dojść do sklepu oraz posiada szereg questów, które niestety nakłada na niego marny żywot ludzki, taki jak korzystanie z toalety, jedzenie, mycie się, co jest niesamowite dla graczy Hearts of Iron, czy nawet spanie. O ile większość timerów tutaj jest nastawionych z dość dużym zapasem czasu, na przykład jeść trzeba co 250 dni, a tyle na przykład mycie się w przypadku graczy Hojca co 200 dni, to akurat chyba fakt, który rzeczywiście istnieje. Ale tu mogę się mylić, być może te timery są jeszcze większe, tu trzeba by zrobić jakąś ukrytą kamerę wśród zwierząt z lektorem, nie wiem, Krystyny czy Bówny, która by opowiadała o tym dziwnym żywocie przeciętnego gracza Hearts of Iron 4. No dobra, ale myślę, że starczy tego Hojca na dzisiaj. Przerywamy rozgrywkę w Hearts of Iron 4, dzięki czemu będziemy mogli wstać od peceta i poruszać się po domu. Bo jak widzicie, nasz dzisiejszy bohater bierze udział w 12-godzinnym multiku na Black Ice i nie może nawet oderwać się od peceta. Jej, przestaliśmy grać w Hearts of Iron 4, nareszcie możemy poruszać się po własnym domu. Great sukces! Po tak ciężkim dniu nasz bohater hojcowy idzie do łazienki, aby skorzystać z prysznica. Oho, ale nasz bohater potrzebuje skorzystać z toalety. Ma 28 dni, żeby dobiec do kibla, żeby się odlać. Także idziemy zaspokoić swoją potrzebę. Czekamy, aż się odblokuje prysznic. Jeszcze tydzień ma, żeby móc skorzystać z prysznica. Jej, mamy dostęp do prysznica. Wbiegamy, szybki, zimny prysznic i można wracać na peceta. Właśnie dostaliśmy możliwość wyjścia poza nasz bunkier, poza naszą piwnicę, poza nasz domek, także ktoś tutaj zwariował. Zanim opuścimy nasze przytulne hojcowe gniazdko, oszukamy kogoś. Potrzebujemy przynajmniej jednej dywizji przy pececie, na krześle i będziemy mogli kogoś oszukać. W tym momencie warto wspomnieć o Enebie. Tanie gry i bezpieczne zakupy. Koniecznie z linkacza zająca. Tak jakoś mi się przypomniało. Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie rób zakupy korzystając z naszego linku zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebą, kupuj na Enebie. Po spędzeniu całego dnia na klikaniu hojczana oraz szybkim prysznicu nasz dzisiejszy bohater potrzebuje się przespać, także wskakuje na swoje łóżko i odsypia 12-godzinnego multika w Black Ice, wielką Polską oczywiście. Mamy godzinę 16, idealnie aby wstać po takim grajcowaniu w hojca przez całą noc, biegnie szybko pod prysznic, biegnie szybko do kibla. Nasz gracz Hojo, jak się okazało, odczuwa głód, co jest dziwne w jego przypadku. Być może to jest głód nowych modyfikacji w Hearts of Iron 4. Niestety jedyne żarcie, jakie mu dowożą na zamówienie, to jest kula mocy kebabowa, dlatego nasz bohater musi się udać w niezwykłą, niebezpieczną podróż, wyjść na zewnątrz, poza swoją piwnicę, poza swoją chatkę i udać się do supermarketu, aby kupić gotową mrożoną pizzę. Nasz gracz Hojca bezpiecznie dotarł do sklepu, do nikogo nie musiał się odzywać, z nikim nie nawiązywał kontaktu wzrokowego, stoi przy półce, bierze najtańszą mrożoną pizzerinkę. Po powrocie do domu sprawdzamy, czy jest ketchup, no bo jak to gotową pizzę z zamrażarki nie polać soczystą ilością ketchupiku. Nasz gracz Hoja wszedł do pieca, a co akurat chyba źle zabrzmiało jeszcze w przypadku graczy Hoja, no ale cóż, wszedł na teren pieca i teraz może przygotować pizzerinkę i ją smacznie zjeść, dzięki czemu zaspokoi głód na kolejne 3/4 roku. Aby ugotować pizzę potrzebujemy jedną artylerię polową. Na szczęście nasz gracz pomyślał zawczasu i jak był w sklepie kupił od razu dwie, więc przez najbliższy kolejny tydzień nie będzie musiał opuszczać swojej chatki.
Oczywiście tą pizzę spożywamy na łóżku, oglądając na monitorze, na pececie jakiś soczysty gameplay Hojcza, na przykład Wielką Polskę na Poland Plusu. Udaliśmy się do skrzynki pocztowej przed domem, bo mamy otrzymać wypłatę za to, że kogoś oskamowaliśmy podczas naszej rozgrywki w Hearts of Iron 4. Aż 250 political powera, warto było. Okazało się, że nasz dzisiejszy bohater grający w Hearts of Iron 4 ma sąsiada, który również gra w Hearts of Iron 4. I teraz nasz grajek zakrada mu się do kibla, bo gdy będzie w jego toalecie, może rozpocząć niespodziewany atak znienacka. Mógłby się oczywiście z nim zaprzyjaźnić, ale jak jesteś graczem Hoj 4 i szukasz znajomości w prawdziwym życiu, no to kończy to się tylko w jeden sposób. A więc wojna! Wojna z sąsiadem! Sąsiad ma dywizję? Sąsiad ma dywizję. Możemy wezwać dom do pomocy. Nie no, myślę, że nasz spocony grajec Hojca poradzi sobie, że ma tyle godzin Hojca, jest takim taktykiem, takim strategiem, że poradzi sobie z niesfornym sąsiadem. Oho, sąsiad przyłapał nas na kiblu. I odpuścił nam. Spróbujemy okrążyć go, odciąć od linii zaopatrzenia. O nie, znowu nas zaatakował. Dobra, w obronie powinniśmy mieć przewagę. Przydałoby się go odciąć od zaopatrzenia. Na razie to my jesteśmy odcięci od zaopatrzenia. Odwrót! Dobra, ten dzban wypalił się podczas bitwy w korytarzu. Praktycznie nie ma organizacji. Gdy tylko skończy swój atak, przejdziemy do wielkiej kontrofensywy. Niestety, ale przegraliśmy. Naszemu bohaterowi się niestety zmarzło, bo gdy prowadził tego spoconego multisza w Hojcu, prawdopodobnie zapomniał skorzystać z toalety i zrobił pod siebie i przegrał życie do końca. No niestety, pokonało nasz prawdziwe życie w Hearts of Iron 4. Ale nie poddajemy się, walimy szybkie Alt F4 i wmawiamy naszemu przeciwnikowi w lobby w Hoj 4, że nam po prostu skraszowało, że wina paradoksu, także wczytujemy save'a i wznawiamy walkę o kibel naszego sąsiada. Powiem wam, że ta gra w życie w Hearts of Iron 4 aż taka głupia nie jest, jakby się to wydawało na pierwszy rzut oka, bo trzeba mądrze zajmować poszczególne kratki, żeby zmusić oponenta do naszego sąsiada do kapitulacji, a w międzyczasie wracać do domu, aby się przespać, żeby skorzystać z toalety, żeby się wykąpać, żeby jedzenie sobie ugotować. Także zajmujesz. Udało się go tutaj zblokować bez zamknąć w kociołku, więc oponent się nie rusza, a my w międzyczasie plądrujemy jego posiadłość. Tak, udało się! Wygraliśmy bitwę o dom sąsiada! Jesteśmy najbardziej sposonym grajcem Hojca. Możemy przejąć jego salon, jego sypialnię, jego korytarz, łazienkę, składzik i kuchnię. Wszystko będzie nasze. A, i toaletę też przede wszystkim. Przekaz żądania. Nie mogę, kto tego moda wymyślił? I teraz jak mamy... jego dom, to możemy się albo tu wprowadzić... Albo możemy sprzedać jego posiadłość za 2000 political powera. Nie wiem, ale nasz gracz Hoja zasługuje na pewno na kolejną mrożoną pizzę. W ogóle wiedzieliście, że jak po własnym domu, jako gracze Hoja, poruszacie się za pomocą kolei, o właśnie, mamy włączoną kolej, to za pomocą kolei szybciej poruszacie się we własnym domu? Wiedzieliście o tym? Na przykład szybciej możecie do peceta się dobrać? Dobra, i teraz jak jesteśmy przy pececie, wchodzimy na OLX-a i sprzedajemy posiadłość sąsiada. W międzyczasie, gdy czekamy, aż pojawią się nowe oferty, rozkoszujemy się mrożoną pizzuchą. I na kolejne 3/4 roku nie potrzebujemy... A, szybko do kibla! Wskakujemy w PKP i lecimy! Wróciliśmy do peceta, właśnie finalizujemy transakcję. Dom zostanie sprzedany zagranicznemu inwestorowi. I w skrzynce pocztowej czeka na nas 2000 political powera. Nie, mamy 2000 ponad limit hajsu zarobionego za zbrodnie wojenne w Hojcu na sąsiadach. Jedyne co nam pozostało to udać się do parku. Park znajduje się, uwaga, poza domem, na zewnątrz, wśród ludzi. Musimy udać się ścieżynką. Także wskakujemy w nasze pendolino, albo można na przełaj, po sobie z drogą jak można na przełaj. Pojechać naszym szybkim pociągiem. Także znajdujemy się w parku. Chodzenie po parku nie daje żadnych efektów, to jest bez sensu, no ale trudno. Weszliśmy na dwór i nic nam to nie dało. Chodzenie tu jest bez sensu, nic nie daje, nie ma żadnych boostów, factory output, dywizje się nie respią, nic tu nie ma. Sąsiad pokonany, pizze wszystkie wykupione ze sklepu, park i
życie zewnętrzne okazało się bez sensu, także nasz grajec postanowił siedzieć do końca przed pecetem i niestety zapomniał o wszystkich potrzebach i znowu mu się zmarzło. Także myślę, że tym pozytywnym, hojczanowym akcentem możemy uznać, że ta modyfikacja to jest szczyt. Nic czego przedtem tak fajnego nie było, ani nic już tak fajnego człowiek ludzki nie wymyśli, jeżeli chodzi o Hearts of Iron 4. Połączyliśmy, mamy symbiozę życia człowieczego i życia hojczanowego w jednym. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Dajcie znać, jak wam poszło życie w Hojcu. Czy wam się udało przeżyć. W sumie 2 lata przeżyliśmy w Hojcu. Mamy 38. Niesamowite. Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Cześć, cześć.